Dobra, to jest giga dobre. Wczoraj z Zajfem o tym gadałem. Słuchajcie, jakby się ktoś zastanawiał, na jak dużym dnie jest obecnie Ubisoft, Ubisoft w tym momencie tworzy grę NFT. Ubisoft zrobił grę NFT i dawaj oglądamy to, to będzie Breaking dobre. news. Everyone's favorite gaming megacorp has entered the highly competitive market of crypto games. That's right, Ubisoft has finally realized that gamers are tired of the same open world slop on repeat. What they really want is NFTs. With essentially no marketing leading up to or following the launch of this game, most of you have no idea it exists. As you can tell by this video's abnormally short runtime, there really isn't much to talk about here. I figured the least I could do is to document its existence before it's inevitably shut down. Here are my first impressions of Champions Tactics Grimoria Chronicles, the latest NFT game from Ubisoft. Gry NFT. No, to jest ciekawy wątek w sumie. Mi się wydaje, że możemy trochę o nim porozmawiać, no nie? NFT, krypto, blockchainy i inne tego typu rzeczy. Bo generalnie gracze mają taką tendencję, że jak słyszą NFT, blockchain, kryptowaluty, no to już są od razu bardzo negatywnie nastawieni. I nie ma się co dziwić, bo widzimy tendencję, jak to wygląda. Ale ja o tym wspominałem kiedyś w materiale. Generalnie sposób działania blockchaina, samo weryfikującego się kodu, tak naprawdę w dużym uproszczeniu. No nie będziemy się tutaj rozwarstwiać, jak dokładnie to działa, ale w dużym uproszczeniu samo weryfikującego się kodu, gdzie wszystko jest częścią jednej rzeczy i jeden element jest w stanie zweryfikować drugi. To jest coś, co mi się wydaje, mogłoby mieć jakąś podłoże w grach komputerowych, głównie w MMOsach, dzięki czemu o wiele bardziej upłynniłoby się market całej gry, gdzie byłoby ciężej haksować, gdzie ciężej byłoby coś kopiować, prawda? Tylko my mówimy o wykorzystaniu technologii do zrobienia podłoża, czegoś, co się samo weryfikuje i jest bezpieczne, a nie wytworzeniu technologii, która zarabia i się monetyzuje, no nie? To też jest bardzo ważne w tym, co ja teraz mówię. Ja mówię o wykorzystaniu technologii jako środka bezpieczeństwa, a nie technologii jako środka do wyciągania dodatkowych pieniędzy i monetyzacji tego, żeby wytworzyć jakąś nieistniejącą walutę, prawda? To, no właśnie, to jest coś, co teoretycznie ma potencjał, ale no wiadomo, jak jest to wykorzystywane obecnie, no nie? W Tibi teraz tak o, widzicie, to jest bardzo ciekawe. Musiałem się przyjrzeć dokładnie, jakby to mogło w Tibi wyglądać, no nie? I o tym mówię. Ale NFT to jest zupełnie co innego, no bo NFT jest też tak naprawdę szyfrowaniem kodu w obrazku, no nie? I dużo osób tam ma takie podejście do NFT, że takie główne, że można to sobie pobrać, ale dlaczego tak jakby NFT w pewnym momencie było bardzo popularne? Dokładnie z tego samego powodu, z którego były karty Pokemonów popularne i dokładnie z tego samego powodu, dlaczego jest na przykład Black Lotus, kurwa, w Magicu popularny. No przecież też możesz pójść do drukarni, ściągnąć sobie Black Magica Black Lotusa z neta i go wydrukować na kartoniku. Czy będzie miał wtedy taką wartość? Oczywiście, że będzie miał taką wartość. I to, gdzie ludzie próbowali się dorobić na NFT, to było miejsce, gdzie została wytworzona jakąś nowa technologia, która mogła mieć pewne podłoże, a rzeczy wyprodukowane na początku jej stanowiłyby wartość kolekcjonerską, którą ludzie by chcieli potem tak jakby zmonetyzować, prawda? Czyli posiadanie certyfikatu autentyczności, dokładnie, obrazów i printów, które były jednym z pierwszych elementów wytworzenia technologii, która ma potencjał bycia przyszłościową, prawda? I na tym ludzie zarabiali. To, że nagle powstało multum innych gównianych rzeczy, które się kurwa zmonetyzowało i oskamowało ludzi, to jest zupełnie inna kwestia, ale też ja mam wrażenie, że często ludzie nie rozumieją, na czym polega technologia, kiedy ludzie chcą zarobić na tej technologii w jakiej formie, no bo to jest, no akurat NFT jest branżą jak każda inna, w sensie jak każda inna branża kolekcjonerska, no kurwa, czy nie wiem, pierwsze wydanie Magii i Miecza ma faktycznie taką wartość? No nie ma. Czy jakieś wydanie kolekcjonerskie gry sprzed 20 lat ma możliwość być wystawione na eBayu za $2000? No nie ma, ale no jednak kurwa było tego na tyle mało, dla ludzi to jest istotne i to skupują, bo ludzie to kolekcjonują. No na tym bazowało NFT. Ale no nie ma co się oszukiwać, korelacja jest taka, że jest ogromna ilość kurwa ludzi, które to wykorzystało, studiów, które chciało na tym postawić całą grę, skamowało się kurwa ludzi, wyciągnęło się cash z tego, sztucznie się to napompowało, no i raczej w gamingu się nie patrzy na to przychylnym okiem. I nie ma się co dziwić, że się nie patrzy na to przychylnym okiem, prawda? Ale też mam wrażenie, że ważne jest to, żeby nakreślić, jak działa taka technologia, rozmawiając o takim temacie. No tak, nie, no jasne, te małpy nie miały żadnego zastosowania oprócz kolekcjonerskiego, ale no nie oszukujmy się, obraz też nie ma żadnego zastosowania poza kolekcjonerskim. No obraz sobie możesz powiesić na ścianie, jasne, no nie? Ale każdy może wziąć ten obraz, zeskanować sobie i go też wydrukować i też go powiesić
powiesić na ścianie. No Mona Lisa nie ma żadnego innego zastosowania niż wystrój, prawda? To też jest taka sytuacja. Trzeba mieć tego świadomość. Wiadomo, że tutaj porównujemy jakieś takie krańcowe wartości, że po jednej NFT, po drugiej mamy Mona Lisę, no ale sztuka jest sztuką po prostu, no nie? Sztuka nie zazwyczaj, no to też ciężkie było, jakbym powiedział, że sztuka nie ma takiego zastosowania, bo ma pewne zastosowanie, no nie? W naszym życiu to rzeczy, którymi się otaczamy, no ale nie jest narzędziem, nie? No ale dobra, kontynuujmy. Ciekawe intro. Champions Tactics Grimoria Chronicles is not Ubisoft's first foray into crypto and NFTs. Prior to this, they had included collectible NFTs in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. No i to jest dokładnie ta sytuacja, no jak pojawiło się NFT, to nagle dużo firm swoje skiny miało z NFT, no nie? First and only piece of marketing for this project arrived just the other week with their official launch trailer. The artistic decision to leave the mouse cursor in the middle of the screen while recording the footage for the trailer is definitely a unique one. 200 likes and 3,000 dislikes, with only 21,000 views. That's actually a pretty impressive amount of engagement. In order to play, you'll need to download the Ubisoft Connect launcher. This requirement alone is enough to smother any game's chance of success. Nonetheless, we're welcomed with a decent-looking cutscene, vaguely... To jest ciekawe, bo Ubisoft sam się wyjebał na Prince of Persia i na Outlawsach, tym, że to nie było na Steamie, tworzy nową grę i też jej nie wypuszcza, kurwa, na Steama, no nie? To są, kurwa, idioci, którzy się na własnych pomyłkach nie uczą. No sorry, no, ludzie, którzy zarządzają tą firmą, nie mają pojęcia, gdzie popełniają błędy i na to się aż przykro, kurwa, patrzy. To jest ogromna korporacja, wysoko wywindowana giełdowa spółka, obracająca milionami, setkami milionów i 12-letni Maciuś by podjął prawdopodobnie lepszą decyzję i powiedział, wiecie co? Ja korzystam ze Steama, każda gra powinna być wrzucona na Steama. Duma im na to nie pozwala, wiesz co się mówi, Duma kroczy przed upadkiem, nie? Board game / figurine theme they've got going on. Nawet ładnie wygląda, tak jakby wizja artystyczna animowanej takiej figurki, kurwa, ożywionej. Champions Tactics. What an awful name. How does that even work grammatically? No nie no, Champion There's no Tactics, apostrophe. chujowa It's just nazwa. two unrelated plural words jammed together. It's like naming the game... Sorry, nie Duma. Faktycznie, no. A odjebany jestem. Characters' skills. This poor grasp of basic English fundamentals continues throughout, immediately evident in this tutorial. Everything here reads like it was copied directly from Google Translate, making the tutorial more confusing than it needs to be. Regardless, the first character we're introduced to is named Manager. Jezu, jak ja widzę te mobilkowe belki takie już z tekstem, to... Literally just Manager. He serves as your guide through the tutorial and walks us through our first game of Champions Tactics. Matches begin with a drafting phase, where players take turns placing their figurines on the board one after the other until you've each placed 3. The deep strategy part of the game starts right here in how you draft your champions. For example, your enemy goes first and they placed a fire type unit. You can then counter that by placing a water type unit. Trochę jak granie best of 5, no nie? Czyli, że drawujesz 3 deki, nie? W jakiejś karciance. Ma jakiś sens, Back no to nie? their turn, they place a grass one, you play a fire, and so on. Champions will have one of 9 different elements, which are split into 3 different rock, paper, scissors-like triangles. Elements from one triangle have no strength or weakness against the other triangles. No? Or at least as far as I can tell. It's an interesting concept, I guess, but ultimately, it hardly matters. Since you can only place champions that you actually own as NFTs, if you don't own the one that counters your enemy, you're out of luck. We're not even a minute in. I czempioni kosztują po 20, po $50. Dobra, czyli pay to win gówno. We've already run into pay to win aspects. Once all 6 champions are placed on the board, the true battle begins. This is done through a simultaneous turn-based system. You and your opponent secretly choose skills for your 3 units to perform. Dobra, i system z Darkest Dungeona 4 skilli albo nawet z Pokemonów. And when you're done, you click ready. Each skill can only target a certain position on the board. Some can only hit the front line, while Kurwa, Darkest Dungeon. Others only affect the rear. You've probably seen a similar combat system in Darkest Dungeon, but dokładnie. Ja pierdolę, nie widziałem tego wideo wcześniej. That game in the same sentence as our topic at hand. Anyway. Widzowie, nie widziałem tego wideo wcześniej i nie biję żony, nie? Chciałem zaznaczyć wszystkim, no nie? Te przemyślenia tutaj są moimi przemyśleniami i ja nie biję żony jak coś, nie?
Once you've clicked ready, the attack phase begins. This requires the player to perform the difficult act of staying awake while a bunch of dice are rolled to determine which order the skills are performed in and how much damage they do. Ej, to są nawet grafiki Cycle, podobne do Darkest Dungeona. Ej, kurwa, przecież to jest Darkest Dungeonowy font! Przecież to jest font Ja pierdolę! Przecież to jest Darkest Dungeonowy font i tu są nawet grafiki z Darkest Dungeona. Tu są w idealny sposób i w identyczny sposób zrobione ikony i tokeny. Repeats until a player loses all of their champions. Alright, that's everything. Really, I'm serious. Kurwa, co? Co? Wy to widzicie? Czy Ubisoft jest kurwa tak nisko, że oni muszą plagiatować małą firmę, jaką jest kurwa Red Hook, która zaczynała z Kickstartera? Ja pierdolę. No to nieźle, no to nieźle. Wiecie, można się inspirować, no nie, ale sorry, to jest plagiat jak chuj, nie? Pozwijcie mnie za to, Ubisoft. Once the tutorial ends, we're asked to select our starter pack. This will grant you 3 different ethereal champions. Ja pierdolę, w Darkest Dungeonie są nawet identyczne podłogi do odcięcia tekstu, takie powycinane, no nie? I wiecie, można by powiedzieć spoko, my też na koszulce mamy powycinane takie kurwa rzeczy, no nie? Polecam kupić fajne koszulki na Aldedzie. W listopadzie wchodzi nowa kolekcja ze skarpetami, czapkami zimowymi, nowymi koszulkami i bluzami wreszcie. Ale no, jeżeli 8 na 10 elementów jest podobnych do innej gry, no to chyba mówimy już o plagiacie, nie? These ethereal champions are unique in the fact that they're consumable. Once you've used them... Ja pierdolę, jaki anti-aliasing. Czy oni... Co? Poczekaj, koncept jest taki, że kupujesz bohatera, jak go użyjesz 5 razy, to ci przypada? These ethereal champions are unique in the fact that they're consumable. Once you've used them in 5 ranked matches, you can't use them again until the following day. Nonetheless, as soon as we're finished with this tutorial, Będą jakieś seks akcesory? Wiesz co, posiadamy rogi na sklepie i nie ingerujemy, co nasi widzowie z nimi robią, no nie? tells us to head straight into a ranked game. Suddenly, my game freezes. I can't do anything. And then the match just ends. Okay, let's try again. This is a Ubisoft game. Widzicie tą czaszkę? Pierdolę. Ten film jest serio z kanału Ubisoftu? To jest na oficjalnym kanale Ubisoftu? After all, we can't expect it to work. Nope, same deal. I should have known something was fishy with a queue that fast. Every single time I queue up, I'm matched against a player named PaulStar111, who instantly wins before we even select our units. No matter what, this always happened, resulting in me losing every single one of my ranked placement matches. I then just gave up and turned to the official Discord server, because surely someone here might know what's going on. Here, I was met with a rather humorous discovery. Apparently, this issue is happening to everyone. This has resulted in the ranked mode being entirely unplayable for the whole weekend. I guess this wasn't a big deal to the developers, since this was the 3rd consecutive day of the glitch, and no communication had been given regarding a fix. Not exactly like there's a huge player base for them to risk losing. The official Discord is one of the most empty I've seen out of any crypto game. Most of the comments just... Ja mam trochę wrażenie, że taką grę robi się tylko po to, żeby skupić te NFTsy i je potem jakoś nawet inaczej rozprowadzić, a gra, że w takich momentach to jest dosłownie przykrywką dla jakiegoś innego biznesu. I ta gra jest tylko po to, żeby to sprzedać jako grę, żeby mieć jakąś podkładkę, żeby może wejść w jakiś, nie wiem, konkretny typ działalności, ale to w ogóle nawet nie chodzi o to, że ta gra jest, że ona istnieje, no nie? To się wszystko dzieje gdzieś po prostu za plecami. Takie mam wrażenie. No, nie wiem, jak ktoś to logicznie wytłumaczy, że Ubisoft wypuszcza grę, która przez 5 dni nie działa. But soon enough, a community moderator would step in and say that the dev team doesn't work on the weekends, and they'll get it fixed on Monday. So, I returned the next morning, eagerly anticipating my first real match of Champions Tactics, which, of course, I lost. This is the ranked mode, after all. I can't just expect to start steamrolling right away, so I proceeded to dump an entire extra hour into this, just to be thorough. I tried my best to come up with anything more to say about the gameplay, but I really can't think of anything. It's honestly impressive just how uninteresting this game is. It's supposed to be a collectible game, I guess like Pokemon, with the player's main focus being collecting the best figurines to win the most matches. Unfortunately, they forgot to ask themselves the most important question of all. Why would anyone want to collect these? There are 75,000 of these figurines, and each one of them is an NFT.
75 tysięcy różnych bohaterów. Czy oni są jebnięci? Przy takich rzeczach to operuje się liczbami rzędu 100, jak było 150 Pokemonów. I to i tak było ich trochę za dużo i jest, nie wiem, 20-30 Pokemonów, których mało kto, nie wiem, kojarzy Tangele. Jaki numer ma Tangela z Pokemonów? Ktoś wie? Ja nie wiem, nikt tego nie wie. Ale 75 tysięcy to sprawia, że że tutaj to nie ma żadnej takiej wartości, że coś się wyklaruje i będzie bardziej kojarzone, no nie? All of these were distributed to the players that joined the exclusive whitelist a year ago, so now the only way to get one for yourself is to buy one on the marketplace. And if you'll look there, you'll soon find that they're indifferentiable. Their attributes, features, and even names are all randomly generated. What's the difference between Swift Beast and Balanced Flesh Reaper? And why is one worth $250 million? Co kurwa? Balanced Flesh Reaper kosztuje 315 tysięcy dolarów? Ponad $1 milion złotych? Nice. As I said earlier, all 75,000 of these champions have already been distributed. This means that there's no way to earn any for free. In fact, you can't even get in-game currency or do quests unless you've purchased at least 3 NFTs. At their current prices, that'll run you about Poczekaj, gra nie ma systemu questów, jeżeli nie kupisz przynajmniej $30, not including the litany of fees you'll pay. So this isn't really a free-to-play game. It's more like a free demo, and the full game costs $30. Yeah, right. But look, I can ignore this stupid monetization. I've seen way, way worse, and at least these guys aren't trying to pretend to be something they're not. There will always be pay-to-win and gacha games, and while I would never play them, there's definitely a market for them. It's not the monetary aspects of this that I don't like. It's the sheer absurdity of the game existing in the first place. These are all entirely meaningless characters. Even the developers don't care about pretending there's a Patrzę, tu jest postać, co wygląda identycznie jak ten Flash Reaper. Ma tą samą mordę, a nie kosztuje $1 miliona złotych. Story. Ale fajny koncept, fajny rysunek. Bardzo proudly displayed in such a lazy fashion, and they expect people to just lap it up. Do they think consumers are idiots? Actually, you know what? They might be right. I'm a gamer though, not a consumer, and from that perspective, there's not a single thing to like. Not only are the characters you play as randomly generated, your damage values are as well. Everything feels... Było 315 milionów dolarów? Nie, tam był przecinek chyba. Arbitrary. I found a funny exchange in the Discord server that only furthers this point. Why is this character better than another? Czy gracze to debile? Tak, gracze to debile. Jesteście graczami. Co byście powiedzieli? Czy powiedzielibyście, że gracze to debile? Ja bym powiedział, że gracze to debile. Bo 315 milionów, aha. Asks a player. Why is a $65,000 character better than a $7 one? Someone then responds by sending them a link to a community-created Google Doc with a bunch of formulas to rank the stats of your randomly generated figurine. Using this, you can figure out if something is worth purchasing or not, since some champions are objectively better than others. Essentially, your single biggest gameplay decision is made with your wallet. Buy as many champions as possible. That way, you can counter anything your enemy throws at you. Then, sit back and watch while your randomly generated characters with randomly generated names participate in a battle where they deal random damage in front of a static background while stock music plays on loop. I'm on the edge of my seat. This is a bastardization of the concept of video games as a whole. It couldn't be any less surprising that such a vapid product came from the likes of Ubisoft. A game this malignant could have only ever come from a team of out-of-touch, middle-aged French guys. Funnily enough, this is the perfect example of a crypto game. Every aspect is infected with the tropes that we've seen time and time again. It's not even a grift. They wear it on their sleeve. Plus, it's pretty clear that this game was just rushed out, with little care for any level of quality. For example, when I surrendered a match, this image appeared in the corner of my screen. It never left, remaining throughout my subsequent matches for the rest of my play session. Also, on my player stats page, under Time Played, it says I've logged 4,000 years of playtime. I really am in hell, aren't I? Outside of the actual game client, they've got all their marketplace stuff on their website, which runs like ass. The site constantly lags and hangs, draining resources to show pointless visual effects that nobody could ever care about. This is the one aspect I'd want to be as streamlined and minimalist as possible, but they fail there too. There's nothing at all appealing about this game, and you'd be doing yourself a disservice even downloading it. The hour and a half I spent playing was so uninteresting that my brain has already overwritten the memory. I'm struggling to find anything else to say about this, but
I think I've already said more than enough. You're never going to play this game, and nobody will remember its existence by next week. Alright, well, that's all. Thanks for watching. Fajne wideo. Zajebiste wideo. Nie, to jest... jakby się ktoś zastanawiał, czy Ubisoft dotknął dna. Tak, dotknął.